Witajcie w hali maszyn losów konstruktora, bez piątej i szóstej klepki, niecnego prowokatora, bezlitosnego inicjatora i wskutek tego profanatora, który podstępem do bram spełnienia szanowne panie tutaj zwołał. Proszę chwytać lotki w dłonie, przed starciem miętą natrzeć skronie, zmrużyć seksownie oczy w pozycji łowcy i upolować męża. To nic, że cudzy lub też obcy. Z kreatorem przed ostatecznym starciem proszę podyskutować, pochwalić blat litanią pochlebstw, a później się wzajem parować. Proszę naciskać guziczki, wszcząć za kandydatem pościg, śmiało i bez żenady, w Poszukiwaniu elektrycznej miłości. Proszę za mną, bardzo proszę. Teraz wejdziemy na strych. A czy nie możemy tego załatwić na dole? Czy naprawdę musimy gramolić aż na strych? What does it mean strych? Tutaj nie chodzi o stryk, tylko o strych. Attic. Proszę bardzo. Zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, właśnie na strychu, w pierwszą niedzielę po ceremonii pogrzebowej, odbędzie się uroczyste otwarcie testamentu. Strasznie tutaj jest ciemno, nic nie widzę. Potrzebuję trochę miejsca. Proszę mi uprzątnąć ten stolik. Tutaj jest lampa. Doskonale. Proszę teraz przesunąć bliżej te krzesła i proszę usiąść. Tutaj jest strasznie brudno. Zniszczy mi się nowa sukienka. Skoro już weszłyśmy na ten strych, to chyba wola wuja została wypełniona, więc mam propozycję. Otwórzmy szybko ten testament i zejdźmy na dół, żeby go przeczytać w cywilizowanych warunkach. Niestety pani wuj życzył sobie, aby cały testament odczytać na strychu. A firma Trudwood Holmes zawsze stosuje zasadę ścisłego przestrzegania ostatniej woli klienta. W tej chwili jest godzina dokładnie 18:22. Mamy jeszcze 8 minut. Przecież i tak wszyscy wiedzą, że wuj był stuknięty. Stuknięty? What does it mean? Crazy. Kuku? Przepraszam, ale tak chyba nie należy mówić o zmarłych. No tobie to łatwo powiedzieć, bo za pieniądze wuja studiujesz w Wiedniu i nie musisz martwić się niczym poza kalefonią do smyczka. A czy myślisz, że wuj pomimo swoich gigantycznych pieniędzy pomógł mi kiedykolwiek w karierze? Nie. Stary skner odesłał mnie po kredyt do banku. No a teraz proszę. Bank zajął parter, a my siedzimy na strychu. Nie przesadzaj. Przecież to nikt inny, tylko wuj Charlie wyłożył kasę na to twoje MBA. No ale zaoczne MBA nie kosztuje tyle, co wiedeńskie konserwatorium. Tak jakby w Polsce nie było przyzwoitej akademii muzycznej, na przykład w Krakowie. I ja nie wiedziałam, że to były pieniądze wuja. Myślałam, że to jest stypendium z Unii Europejskiej. Tak? To po co wzięłaś na pogrzeb skrzypce? No bo po prostu chciałam coś zagrać dla wuja. Zagrać dla wuja. Nawet na pogrzebie musiałaś mu się podlizać. To nie jest moja wina, że wuj Charlie nienawidził biznesu i kochał muzykę! A to mnie się bardzo podobało. It was beautiful. No, co z tym testamentem? Czyta pani wreszcie, czy nie? Jest w tej chwili godzina 18:27. Mamy jeszcze 3 minuty. This place is fantastic. To jest takie art museum. Look, a real gramophone. Jak to się mówi po polsku?
Patefon. Patefon, let's play some records. Słuchajcie proszę, ja tutaj projekt maleńki wynoszę. Nowość wielka, bardzo praktyczna. Rozrywka przy tym jest higieniczna. Proszę to wyłączyć. Uwaga, dochodzi godzina 18:30. Czy wszyscy są gotowi? No to posłuchajmy tego testamentu. Najpierw muszę sprawdzić obecność. Pani Caroline Williams zamieszkała w Chicago, USA. Here. Thank you. Pani Sarah Helgoland zamieszkała w Wiedniu. Ich bin da. Dankeschön. Pani Ewa Hook zamieszkała w Warszawie. Obecna. To jest naprawdę cyrk. Uwaga, proszę wstać. Czytam. Ja, niżej podpisany Charles Helgoland, będąc w pełni sił życiowych i władz umysłowych, postanawiam, co następuje. Po pierwsze, wszystkie moje akcje i aktywa przekazuję po mojej śmierci na rzecz KWW, Co takiego? Co? czyli Klubu Wesołych Wdowców. Klub łowców to jest Hunters Club, right? Ja nie wiedziałam, że wuj lubił polować. Nie łowców, wdowców, Klubu Wesołych Wdowców. Mary Widowers Club. Po drugie, proszę nie przerywać. Po drugie, całą gotówkę zdeponowaną na moich rachunkach bankowych w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Wiedniu, Curychu i w Warszawie przekazuję na rzecz KSP, Co takiego? czyli Klubu Starych Panien. Czy któraś z pań należy do tego klubu? No nie, no to już jest jawna bezczelność. Excuse me, co to jest stary panien? Old Spinsters Club, w skrócie OSC. Rozumiem, że żadna z pań nie reprezentuje interesów tego klubu. W takim razie mogę czytać dalej. Możemy sobie na to Po trzecie, zapisuję Caroline Williams, Sarze Helgoland i Ewie Hook, moim wnuczkom, wszystkie ważne dla mnie pamiątki zebrane na strychu mojej willi. Wnuczkom? Jakim wnuczkom? O co chodzi? What's going on? Pani, przecież ja nie jestem wnuczak, stryk Charlie. Nie, to jest proste. Kochany wuj nie miał własnych dzieci, dlatego nas ponazywał wnuczkami. To jest wzruszające. Wzruszające? Przecież to jest skandal! Na tym testament zakończono i podpisano. Charles Helgoland. Ten testament jest podejrzany. Ja żądam sprawdzenia jego autentyczności. Proszę bardzo, oto ekspertyza potwierdzająca autentyczność testamentu pana Charlesa Helgolanda, sporządzona dla nowojorskiego oddziału firmy Trudut and Holmes. Życzę paniom miłego podziału majątku spadkowego. Dobranoc. Słuchajcie proszę, ja tutaj projekt maleńki wynoszę. To nowość wielka, bardzo praktyczna. Rozrywka przy tym jest higieniczna. Każdej niedzieli tu na festynie, zanim godzina 9,
Antaninie ciągnienie wielkie tu się odbędzie. Proszę ogłosić to wszystkim wszędzie. Wygraną będzie chłopiec bogaty, więc niepotrzebne tu będą swaty. Bilet kosztuje tylko $1. Może kupować i panna stara, i młoda także rozwódka wdowa. Tu nie przeszkodzi nawet teściowa. Młodzieniec bowiem ręczy kolorem, że będzie męża wzorem. Co za pomysł przyznać trzeba, nie każdemu dały nieba. Rezultaty będą wszędzie. Starych panien już nie będzie. Klub nasz dziś na posiedzeniu postanowił pomyślnie, że tu w członkiem swych imieniu deputację zaraz przyśle, bo twój pomysł zaćmił pilnie wszystko twardo wobec tego. Cóż jest biedne dziewczę winne, że nie ma narzeczonego? Dzieci składają szczerze sceny, chwyły Zosie Anny. Przyjmo panie więc ofierze, wieniec ten od starej panny. Przyjmij panie więc ofierze, wieniec ten od starej panny. Niech żywa wiosna ten, niech Szanowni Państwo, w imieniu głównego sponsora dzisiejszego wieczoru, międzynarodowej firmy prawniczej Trudut & Holmes, oferujemy przemyślane kontrakty przedmałżeńskie, przedwstępne umowy posagowe, oferujemy profesjonalne intercyzy, szybko i sprawnie nadajemy bieg sprawom spadkowym oraz rozwodowym. Jeśli chcesz uniknąć rozczarowań, korzystaj z usług prawnych firmy Trudwood & Holmes. Look at the costume. Just like in Hollywood movies. Przecież same szmaty, no. Żadnych monet, żadnej biżuterii, nie ma nawet kolekcji znaczków. No, nic nie zostawił stary Sknera. A ja znalazłam listy do wuja Charliego od jakiejś Sary. Ha? Może to od mojej babci? Let me see. Pokaż. O, a tutaj jest wiersz. No to czytaj. Rozkazać sercu próżny trud. Rozkazów nie zna ono. Nie zbędzie się rozkosznych złód. Rozkosznych złód. Rozkazać sercu próżny trud, rozkazów nie zna ono. Nie zbędzie się rozkosznych złód, rozkosznych złód. Pragnęła będę chłopiec ten,
rozkosznych złót. Ale to niemożliwe, żeby ten wiersz napisała babcia Sara do wujka Charliego. Przecież ona była żoną jego brata Darliego. No ale widocznie wuj Charlie wziął te listy na przechowanie. Wszystko jedno. Jeżeli nie macie nic przeciwko temu, to ja chętnie zatrzymam te listy. A czy ja mogę brać z siebie ta suknia? Wiesz ją, no na co mi te szmaty? O, moja matka opowiadała mi o wuju, to musiał być w młodości niezły numer. A moja babcia Molly mówiła, Charlie was a very nice man. A może się w nim podkochiwała? Baby, ale kiedy spotkałam mój dziadek Tim Williams, to zaraz urodziła się moja mama. I to było wielkie love story. Zobaczcie. O, tu jest coś napisane. For Charlie from his brother Darlie. A to jest widocznie aparat wuja Charliego. Oczywiście, to jest prezent dla wuja Charliego od mojego dziadka Darliego. Babcia mówiła, że oni w młodości obydwaj pasjonowali się fotografią. Calm down. Zrobię wam foto. Ready? Don't move. Przybywamy tu z podróży, chęć daleki peryłom. Może szczęście nam wykróży przyjacielskich puści stron. Fotografem jestem wszędzie, więc na murę spędzam czas. Z aparatem więc po świecie jeżdżę sobie z bratem raz. A ja znowu dwa popiszę, aby zdjęcia miały błysk. Reklamuję, jeśli słyszę, że gdzieś niesie jakiś ścisk. Ojciec wprawdzie nam zabronił wracać do tych stron. Będzie znowu nas to bronił, lecz cóż nas obchodzi on, wcale nie obchodzi on. Ach nie! Dosyć już wędrówek mamy, już cygański zbyt nam los. Mieście zakład otwieramy i dawamy złotem czos. No. Ciekawe skąd wuj wziął takie fotografie. Jakie? Can I see that? Ja wiem. To są na pewno zdjęcia klientek. No, babcia mówiła, że wuj Charlie i dziadek Darli, oni w młodości prowadzili razem zakład fotograficzny. A moja babcia mówiła, że Charlie i Darlie to byli first playboys in Chicago. Wiesz co, ja nie rozumiem, jak tak można mówić o zmarłych. No dobrze, skoro ty masz listy, no a ty tę sukienkę, to ja zatrzymam te fotografie. Nie zgadzam się. Bo? Jest ich za dużo. Podzielimy je porówno. Okay. One for you. One for you. And one for me. Proszę pana, z wiadomością tu przychodzę. Co się stało do szatana, takbyś mnie przestraszył zrodze? Całe miasto już zwiedziłem, nie znalazłem po nich śladu. Tu przyjeżdżać zabroniłem z nimi, ani dojść do ładu. Idź do tego tam pokoju, na rozkazy czekaj twoje.
tyle z nimi niepokoju, już na nogach ledwie stoję. Halo, halo, czy to policja? Halo, z policją mówi se. Halo, halo, synowie moi dwaj uciekli mi. Co? Zbili 300 jaj? Na targu więc, już wiem, to sprawka lotrów tych. Halo, halo, czy ich spytano już? Halo, halo, niech ich sprowadzi stróż. Ach, nareszcie już jesteście, gdzieście byli długo tak? La 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 la, myśmy byli gdzieśmy pili, bo na winku było w smak. Oni byli tego pili, bo i wino było w smak. Więc rozbierzcie się, złodzieje, i połóżcie się już spać. Chyba papa z nas się śmieje, my idziemy w karty grać, my idziemy w karty grać, ach tak! Ach, ja wcale się nie śmieję, oni idą w karty grać. Nie pójdziecie nigdzie wcale, złapmy was tu, wierzcie mi. Tatko myśli w tym zapale, że jesteśmy tacy źli. My jedziemy w dalszą drogę, opuszczamy miejsca te. Tu pozostać już nie mogę, tu warunki były złe. Teraz jazda na kolację, gdzie Kamila damska gra. Urządzimy tam libację, zawalimy się. Aż tak. Łapie Jack! Jest, sir? Czekajcie, nic wspólnie! Już ja wam dam nauczkę! Wydziedziczę was! Obu was wydziedziczę i oddam na fanty do loterii! O. Zobaczcie, Wow, who's that? nie wiem. Na pewno bardzo podobna do tobie. Tak, to może jest twoja babcia. Tak myślisz? Tam jest coś na dole napisane. For Charlie from I don't know. Bo podpis jest nieczytelny. Ja chętnie zatrzymam ten obraz. No, bierz go, bierz go. Ale cacko. Mamo! Czy ja naprawdę muszę pozować do tej fotografii? Oczywiście. Każda piękna panna powinna mieć portret. A już zwłaszcza taka, która nazbyt długo tkwi w panieńskim stanie. Wiesz przecież, moja córko, że uroda to twój cały majątek. Ależ mamo, ja się wcale nie czuję starą panną. Bo na szczęście nie wyglądasz na swój wiek. Ale latka lecą. Lecą. A ten fotograf jest kawalerem. Mamo, przestań. Podobno jest bardzo przystojny. A co najważniejsze, pochodzi z bogatej rodziny. Ależ mamo, proszę chodźmy stąd. Mowy nie ma. Wszystko jest opłacone.
zapewne wkrótce nadejdzie. A ty tymczasem popraw fryzurę. Ogarnij się! Kim pan jest? Ja? Pozwoli pani, że się przedstawię. Darli Helgoland, fotograf. Sara Trudwood. Przyszłam do portretu. Mama mówiła, że wszystko obstalowane. Ach, do portretu. Oczywiście. W stylu klasycznym. Nie. Albo modernistycznym. Zapraszam. Ależ proszę. O tak, o tak. Tak. Raz, dwa, trzy. Czy fotografia już gotowa? Fotografia, czy gotowa? Tak, tak, tak. Tu tak gorąco. Dla ochłody napiję się łyk świeżej wody. A ja już chyba pójdę. Mama na mnie czeka. Przyniosę więcej, niech pani zaczeka. Po co mi o tym przyszła teraz? Nie wiem sama, gdyby chociaż ze mną była tutaj mama. Fotograf dziwny wodą mnie częstuje. Może to wariat, trwoga mnie przyjmuje. Taki przystojny, onieśmielony. Szkoda, że jakiś trochę pomylony. Pomysły mamy na złe wyjść nie mogą. Ten fotograf Oto, paniusiu, jest świeżutka woda, proszę się napić, czy zgoda? nie zgoda. Może choć troszeczkę, Dziękuję. choć odrobineczkę. Panie, już nie mam czasu, odchodzę. Nie chcę robić ambarasu. Ach, pani, zostań tej, czekałem chwili. Tam w domu będą się niepokoili. Spiesz się pan zatem. Już jestem gotowa. Ach, jaka piękna! Pęka mi głowa. Po raz pierwszy, gdym ujrzał cię, serce moje zabiło, boś ty jest szczęściem me. Gdy mną owładnął urok ten, nie wiedziałem, czy jako czytasz szczęście mi wróć i tęsknotę moją skróć, spełni się słodki śnie. Ja kocham, kocham cię. Pan jesteś szalony, zdenerwowany jakiś i wzburzony. Najlepiej zimnej napij się pan wody. Wariat, a szkoda, bo ładny i młody. Wszak pani sama mnie dziś ośmieliła. Ależ my, panie, Uroku co się stanie, tego myli się siła, nie śmiałbym gromka szatny ucałować. wszak. O racz moja, Daj śmieszny to
fotografię? No, ale znalazłam starą gazetę. The Chicago Times, October 1909. Co tam jest napisane? A lottery for husbands, loteria dla mężów. Albo loteria na mężu. No ale przecież wszystko jedno. Dawno wiadomo, że małżeństwo to loteria. Dlatego jestem singlem. Przeczytaj to. Okay. New York entrepreneur, Mr. Tobias Helgoland, organizuje razem ze Kluba Wesołych Dawców, Klubem Wesołych Wdowców. z Kluba Stara Panie, Starych panien. loteria na mężów, gdzie każda pana może wygrać kawaler. A bilety w cenie $1, only $1, very cheap. No wiesz, w życiu bym nie dała żadnych pieniędzy. A ja uważam, że czasem trzeba pomóc losowi. Kupiłabym od razu ze 100. Tego wszystkiego brakowało nam tylko gości. Kiedy była bardzo młoda, to o miłości śniła wciąż, nęciła męska mnie uroda, marzyłam, jaki będzie mąż. Czy będzie brunet, czy też blondyn, kolebką jego Jork, czy Londyn? I tak mówiłam bez ustanku, zjaw się zjaw, mój ty kochanku. I śniłam, że on mi szepce, żonko, że mnie do piersi tuli wciąż. Ach, jakież miły to stworzonko, nie zdaje się, że to mąż. Czekała, nie mijały lata, lecz amor ciągle głuchy był. Na próżno serce me kołata, pieszczody żąda z całych sił. Minęły wreszcie me kaprysy, zgodziłam się, niech będzie łysy. I to jest skarb jedyny dla opuszczonej wszak dziewczyny. Więc patrząc, jak zachodzi słonko, ja go do piersi tulę wciąż. Ach, jakież miłe to stworzonko, nie wydają jak drogi mąż. Lecz dziś minęła błysła gwiazda, ogłosił się chłopaczek ten, że szuka żony, myślę, jazda, a nóż się spełni słodki sen i będę męża miała, może, ach, jak to dobrze, o mój Boże. Za chwilę ujrzę go tu przecie, z mężczyzną wszakże lżej na świecie. Więc już usłyszę, moja żonko, o mężu mój tu raźno dusz. Ach, jakież miłe to stworzonko, ten mój prawdziwy, jak drogi mąż. Ach, jakież miłe to stworzonko, ten mój prawdziwy, przyszły mąż. To niemożliwe. Co jest niemożliwe? Przed chwilą wydawało mi się, że widzę moją babcię. Wiedziałam, że nie powinnam była wchodzić na ten strych. Może tu są duchy? No to nie jest wykluczone, bo ja czytałam gdzieś, że duchy... Dobra, bez żartów.
Szukajmy dalej. Wow, co to? Brandy? Otwieramy? Jasne, jasne, że otwieramy. W końcu to jest nasz spadek. Wow! A nice brandy. A co ty? No jakie tam brandy? Przecież to jest koniak. Rocznik 1909. Przed chwilą wart był majątek, a teraz... To tylko wspomnienie, jak całe nasze życie. Pyszne. Opowiedz nam o swoja babcia. A, no mój tata opowiadał, że babcia nigdy nie wyszła za mąż. Była prezeską jakiegoś kobiecego klubu. Podobno wyemigrowała z Ameryki do Francji, żeby tam dołączyć do ruchu sufrażystek. Women's Liberation. Ja na jej miejscu bym zrobiła to samo. No ja, Mogę jeszcze kropelkę? słuchajcie, ja sobie stawiałam ją nawet za wzór. No a teraz co? Okazuje się, że niby była feministką, a śnił się jej po nocy jakiś łysy facet. No, że nie była tak jak ja, wolną kobietą z wyboru, tylko starą panną z przymusu. Nie, nie, słuchajcie, moje korzenie gniją. Dolejcie mi. No ale w czym problem? To dobrze, że twoja babcia była kobietą taką z krwi i kości. Nie ma w tym nic złego. W przeciwnym razie to nie byłoby ciebie na świecie. Może tak byłoby i lepiej. Moja babcia też nie była geniuszem. Ale jakie miała pojemne serce. Dziadek to po prostu szalał na jej punkcie. I podobno chciał nawet zerwać stosunki ze swoim rodzonym bratem. Wujem Charlie? Tak. No nie, ja słyszałam zupełnie coś odwrotnego. Że to właśnie wuj chciał zerwać stosunki z całą swoją rodziną. Zresztą patrząc na was, wcale mu się nie dziwię. Drogi bracie, przyszedł straszny czas, że cię już żegnać muszę. Ja za cię oddałbym swą duszę, w tym wypadku powiem jednak pas. Ja przywykłem do wolności i do wolnej też miłości. Drogi bracie, strasznym jest twój los. Nie dziw więc, że masz na kwintę nos. Nie dziw więc, że masz na kwintę nos. Ja się inaczej na to zapatruję. Cygański żywot strasznie mi zbrzydł. Myśl o małżeństwie wcale mnie nie truje, bo mam do kobiet specjalny spryt. Więc dla ciebie to jest niby żart, że się już tak prędko żenić musisz. Chyba ciebie zły opętał czart. Własne szczęście lekkomyślnie kusisz. Czyś zapomniał piękne te dziewczęta? Rozmaitość wszędzie niepojęta. Jużeś przepadł, bywaj, bracie mój. Już mam dosyć mości, panie. Cygański żywot przejadł się. Daj mi pokój, proszę, idioto, i raz zostaw mnie. Wstydź się, tyś jest pijany. Skądże pijany? Ja nie pijany, jak zakochany, ujrzałem cię przed cudny gość. Jam zakochany z ciebie na świecie nie widzę, musi iść. Jam zakochany, już jej nie musi iść. To niemożliwe. Co niemożliwe?
Przed chwilą wydawało mi się, że widziałam wuja Charlie'ego z dziadkiem Darlim. Tak? No i co robili? Nie wiem, o coś się strasznie kłócili, bo dziadek powiedział, że wuj Charlie to jest wariat. Nie, to ja chyba uwierzę w duchy. No, ale popatrz, co ja znalazłam. Co? Co? No to jest certificate, że mój dziadek Tim Williams został prezydent od klubu wesołych dawców. Wesołych wdowców. Dawców. No to ja nie widzę wyjścia, tylko w tej sytuacji jeszcze po jednym. Sure. Po jednym. Wszak każdy z nas miał głupi czas, że się ożenić przyszła chęć, lecz każdy wie, jak skutki złe bierze na siebie biedny mąż. Wiemy, więc już nie chcemy żenić się, bo chociaż zwykle źle to żoną przecie, gorzej na świecie każdy wie. Wszak każdy z nas żonaty raz, lecz więcej głupstwom nie jest rad, bo każdy wie, nie słuchać źle, nie słuchać dobrych, mądrych rad. Oj wiemy, więc już nie chcemy żenić się, bo chociaż zwykle źle to żoną przecie, gorzej na świecie. Moda różne ma zwyczaje, teraz suknie są reform. To się dla mnie nie nadaje, bo nie widać damskich form. Lubię suknie tak obcisłe, aby kształty było znać. To jest moje zdanie ścisłe, na przysłowia wszak mnie stać. Nie kupuj kota w worku. Pewien panicz cichy, skromny, pojął żonę istny cud. Wniosła posag mu ogromny, znając zasób jego cnót. Lecz on wkrótce inne gonił, puszczał posag żony tak, że do roku go roztrwonił, nie pozostał nawet znak. Kto się ożeni, ten się odmieni. Jasio chciałby, aby Zocha serce mu oddała swe. Mówi, że ją strasznie kocha, że mu bez niej strasznie źle. Ona przyjdą się zgodziła, lecz całować nie da się. Na nic jego zaklęciła, myślał, ach nie kocha mnie. Nie od razu Kraków zbudowano. Do wesołej pokojówki pani się umizgał raz. Czynił ciągle jej wymówki, że jest zimna dlań jak głaz. Ona zmiękła, ale potem coś wyznała w chwili złej. I co miesiąc płacić złotem musiał panicz za to jej. Nie klać palca między drzwi. Pewien bogacz już nie młody padł na pomysł dziwny dość. Z młodą panną się ożenił, wszystkim krewnym swym na złość. Lecz zapomniał, że żonusi nie wystarcza złota trząs. Coś innego też mieć musi, spuszcza więc na kwintę nos.
Spróżnego i Salomon nie daje. Oj, wszyscy faceci to dranie. Ja mam nowe znalezienisko. A co to? No, the lottery contract. No to czytaj. Znaczy, że to będzie po polsku tak, że Mr. Tobias Helgoland, To jest mój pradziadek. tak, razem z Miss Evelyn Hart, No to moja babcia. ja, i razem z Tim Williams, to jest ode mnie dziadek, robią razem biznes, żeby wszystkie pany i wszystkie kawalery byli happy, czyli No, loteria na na mężu. No, kontrakt podpisano w kancelarii Jude Wood and Holmes. No to ładnie. no to dalej jeszcze. Z próżnego i Salomon nie naleje. I nie wiem jak wy, ale ja to idę spać. Good night. Sweet ladies. Good night. Skądś to znam? To jest Szekspir. A, Narzeczoną zostać to jest trudno dziś. Wszyscy chłopcy Edzio, Janek, Stasi dziś. Bez posagu nie chcą panny wcale brać. A lata nie chcą brać. Więc się staraj, póki świeżą jest miłość. Młodzieniaszka w całe siły schwycić sieć. I na niego rzucaj śmiało, spojrzyj też. A nie dreszcz. Tego już interesujesz, odwróć twarz. Już przynęty wzięła ręka do twarz. Teraz on cię goni wzrokiem ognia. Nic nie twoim jest już nic. Czas szybko leci i krzyżyk trzeci już się zbliża z całych sił. Zwyżek znowu inna sprawa całkiem jasna jest. Obserwować musisz każdy jego gest. Gdy on nogą wraca pośród młodej pieśni, że wiesz coś przed nim krętnie. Zwłaszcza kiedy masz twój w karty tęgi grać. To przez palce na to wszystko tylko patrz. A jeżeli do kobietek pociąg to jest narozwa. Wszak spokój w twoim domu musi być. Zazdrość zawsze przed twym mężem musisz skryć. Możesz też go zdradzić, za to nie chcesz. Na swoją rękę też. Ominiesz baśnie, wnet młodość zgaśnie. On wiedzieć śmiał, że z tobą szczęście miał. Szanowni Państwo, szanowne Panie, szanowni Panowie, przypominam, dla Pań wstęp na loterię tylko z bilecikami. Dla Panów oczywiście wstęp wolny. Bardzo proszę teraz, szanowne Panie, o przygotowanie bilecików do kontroli. Bardzo proszę. Pani ma bilecik? Tak? Pani ma bilecik? Aha. A pani, przepraszam bardzo, czy pani ma również bilecik? Pani ma bilecik?
Pani też? Pani też ma bilecik? Pani ma bilecik? Oczywiście, prawda? A pan? A cóż pan? To jest przecież loteria dla pań. Po co panu bilet? Ach, że to niby dla córki. Ach, bardzo przepraszam. W takim razie życzę szczęścia pańskiej córeczce. Uwaga, proszę państwa, prosimy o ciszę. Zaczynamy! Szanowni Państwo, rozpoczynamy naszą wielką loterię. Loterię na mężów! A oto nasz pierwszy kandydat. Nasz pierwszy kandydat. Papo, nie rób mi tego. Wydziedzić mnie. Każ jechać na koniec świata, ale zwolnij mnie z tej loterii. Trudno, mój synu. Za późno. Umowa podpisana. Tato, błagam cię, złamiesz mi serce. Serce? Przecież ty nie masz serca. Przecież ty kochasz tylko hulanki. No ruszaj wreszcie nic poniu i ustatkuj się. Sorry, sir. Oto nasz pierwszy kandydat, Mr. Charlie Helgoland. Wykona on teraz dla Państwa swój popis, czyli balladę indiańską. Zwróćcie Państwo uwagę na wspaniały, egzotyczny kostium kandydata. Wielkie brawa! I brawa! W północnych stepach Ameryki żył raz indyjski wódz. Był mądry, dumny, chytry, dziki, nikt go nie umiał zmóc. Niejedno go pokonać chciała, nęciła go nagością ciała, lecz on był jako pas, dziewiczy krył się las. W każdej dobie pozwalał kochać, lecz sam miłości nie znał, nie. Kamiennem serce lud go zwał, gdyż był on jako głaz. I czuł, że czas mu już, że koniec jego toż, więc kiedy poszedł wśród zielonych łaników bujać ból, zostawił krewnych zrozpaczonych, zostawił łzy i ból, spędziwszy życie na wolności, do wiecznych poszedł, nie zaznał tylko mąk miłości, ni jej rozkosznych snów. Serce mu chcieli wyjąć dumne, gdy już przestało bić. W kamienną chcieli włożyć trumnę, jak relikwię czcić. Lecz gdy mu ono otworzono, lud patrzył, jakby śnił, bo w łonie nic nie znaleziono, ach wódz bez serca był. Brawo, brawo! Ciągnienie się zaczyna. Prosimy teraz panią radczynię, żeby wprowadziła magiczną maszynę losującą. Szanowne panie, szanowni panowie, oto maszyna losująca, opatentowana w Federalnym Urzędzie Patentowym z datą
Illinois za pośrednictwem kancelarii Trudwood and Holmes. Wewnątrz znajdują się wszystkie sprzedane losy. Maszyna została sprawdzona pod względem technicznym. Uwaga, proszę Państwa, zaczynamy losowanie. 3, 2, 1, start! Proszę pań, a oto i numer. 7! Sprawdźmy szybko swoje losy. O, niestety nie on. Nie on. Oto los numer 7. O, wyspa. Sama prezesowa klubu starych panien. Prosimy, prosimy do nas, bardzo prosimy. Mój ci on. A więc winczuję szanownej pani, że tak szczęśliwie szle los jej w dani. Bilet z numerem, który wygrywa, toż będziesz pani wkrótce szczęśliwa. Młodzieniec bowiem ręczy honorem, że będzie męża wzorem. Młodzieniec bowiem ręczy honorem, że będzie męża wzorem. Przyznać trzeba, niech każdemu dały nieba, rezultaty będą wszędzie starych pani już nie będzie. Ogłoszone, że pan Charlie znalazł żonę i swój stan już wkrótce zje. Fotografię reklamuje, bardzo tanio wykonuje. O teściowej smarowanie będzie zbierał ten. Co za szczęście, co za radość, bo już lat mam bardzo wiele. Kiedyż będzie wesele? Tego nie To się stało mu. on zawalił sprawę całą. Skądłem chcę uciekać, panie, więc mam takie prawo, że za miesiąc ślub być może. Niech go pan nie kusi, musi być żona. Zbiegaj! To dostanie paty. Lecz od kogo? Od taty. Tato puścił go na loterię, paczkę desem w tę pułapkę, więc musi tutaj kwi i uciec prędko, wciąż ma chrapkę tak. Młodzieniec także ręczy honorem, że będzie męża wzorem. Stój! Nie mówże głupstw! Wszak każdy z nas miał głupi czas, że się ożenić przyszła chęć. Lecz każdy wie, jak skutki złe bierze na siebie biedny zięć. Oj, wiemy, więc już nie chcemy żenić się, więc wyśmiewamy od nim każde słowo, poszło wymeno w Oj, biada, toć nie wypada cofać się. Gdy słowo dałeś, już pogrzebałeś się sam. Więc jesteś uchymeno wróg. Więc jestem uchymenu wróg. Więc teraz przyrzeczenie złóż, że słowa tu nie cofniesz już. Przyrzekaj i zaraz do domu uciekaj. Cóż ja teraz począć mam? Certyfikat jutro pani da. Nie czeka na mnie raj, więc żegnam państwo was. Goodbye. Skończona sprawa, tak goodbye. Niech zabawa dalej trwa, goodbye.
loterii trzeba grać, na loterii trzeba grać. Nie żyje ja, impreza Wielce szanowni państwo, a oto nasz kolejny... Tato, błagam cię, uwolnij mnie. Jestem zakochany. Zakochany? Chyba w sobie. Tato, poznałem dziewczę przecudnych lic. Prócz niej na świecie nie widzę nic. Nadszedł dziś koniec hulaszczych lat. Gdzie jeden brat, tam drugi brat. No ruszaj. Piękne panny, a oto nasz kolejny kandydat na męża, Mr. Darli Helgoland. O Boże! To ten wariat fotograf! Nie, tylko nie on, proszę cię, nie. A mnie się on nawet podoba, taki niewinny i wystraszony. Szanowne panie, specjalnie dla was Mr. Darli Helgoland wykona swój popis, czyli pieśń miłosną. Wielkie brawa! Po raz pierwszy, kiedym ujrzał ją, oko moje zabłysło szczęścia łzą. Gdy mną owładnął urok ten, nie wiedziałem, czy to jawa, czy te słodki sen. Co znaczy to, że zawsze w snach wciąż widzę ją, wciąż widzę ją. Odtąd me serce dręczy dziwny czar. Myśl moja błądzi pośród mar. Bo zdało mi się, że jej wzrok rozwiał moich tęsknot mrok, moich tęsknot mrok. Ach, czyżby widok ten był tylko snem, słodkim snem, kiedyś znów ujrzę cię. Ty, mój rozkoszny śnie, ach, luba, szczęście mi wróć, szczęście mi wróć. Niechże żal zniknie ten, niech się spełni słodki sen. Po raz pierwszy, kiedym ujrzał ją, oko me zabłysło szczęścią łzą. Wróć, ach wróć, ty słodki śnie, słodki śnie. Ja kocham cię.
kolejne losowanie. Maszyna losująca gotowa? Tak jest. Uwaga, zaczynamy losowanie. 3, 2, 1, Szanowne panie, a oto i numer 21. Tutaj! Tutaj! Moje modły zostały wysłuchane. O szczęście me! Wielce szanowni państwo, a teraz specjalnie dla was w artystycznej części naszej imprezy wystąpi sam prezes klubu Wesołych Wdowców. Mr. Tim Williams. Oto on we własnej osobie. Wykona on teraz w towarzystwie swoich zasłużonych klubowiczów afrykańskie kuplety. Wielkie brawa! Jedna pani męża miała, co był biały jako śnieg. Czekoladę wciąż pijała, to był dla jej zdrowia lek. Zaś jej stryjek w Ameryce był sam biały jak ja też. Ona miała białe lice, białe wszystko wzdłuż i wszerz. Lecz przychodził do niej czasem jeden murzyn. On podobał jej się bardzo, damy czarnym też nie gardzą. Chociaż sama była biała, chociaż mąż jej był też biały, wkrótce jednak ona miała chłopca, co był czarny cały. I mężowi wnet powiada, winna temu czekolada. To jest fatalny pech. To jest fatalny pech. Jeden gość był aptekarzem, na parterze miał on sklep. Mieszkał tuż za korytarzem, był żonaty, bo był kiep. Raz do domu wraca w nocy i rozbiera się co tchu. Żona błaga z całej mocy, by jej coś poradził tu. Że ją głowa strasznie boli, lampy świecić nie pozwoli. On po ciemku się ubiera, do apteki się wybiera. Lecz gdy wszedł tam po te proszki, śmieją się magistry troszkę. Więc się pyta rozgniewany, czego śmiejesz się? Ty diable, rzekli, bo pan ma na sobie ułańskie inexprymable. To jest fatalne. To jest fatalny pech. I cóż ty na to, bracie mój? Ja wiem, ja dobrze wiem, że różne są kobiety, lecz ona inną jest. Wierzcie mi, panowie, kochanki mej, wypijcie zdrowie. Ach, ona dla mnie szczęściem całym, ach, ona jest mym ideałem. Zastanów się, nieszczęsny ty młodzieńcze, wszak co cię czeka, wiesz? Zastanów się, wszak wszyscy prosimy cię. Wszyscy prosimy cię, o nic nie proszę go, niech porwie więc go diabłów znowu.
ludzi wszerz, używa swojej doli złej. Zapraszam zatem was na zaręczyny wraz. Wielkie brawa, brawa, prosimy, prosimy bardzo. Nie rozumiem, o co chodzi? W imieniu kancelarii Trudwood and Holmes zmuszona jestem złożyć protest. Protest? Ale jaki protest? Nastąpiło rażące naruszenie regulaminu loterii. Przepraszam bardzo. Jakiego regulaminu? Szanowny pan prezes wykonał swój podpis. Cudowny, wspaniały, cudowny popis! Po każdym popisie następuje co? No jak to co? Panowie! Bankier! Nie. Po każdym popisie następuje Tak. losowanie kandydata, który wykonał popis. Uwaga, maszyna losująca gotowa! Tak jest. Zaczynamy losowanie. 3, 2, 1, start! A teraz, proszę pani, panów, Mr. Tim Williams należy do pani z numerem 13. To ja. O Boże, to ja! I know this book. A co to za książka? No to przygoda od Sherlock Holmes. Babcia mi to czytała, kiedy byłam little girl. Holmes? No. I to jest jasne, że też ja na to wcześniej nie wpadłam. No i na co? No pomyśl, przecież ta notariuszka była z firmy Trudwood and Holmes. No i co z tego? Trudwood to jest nazwisko panieńskie mojej babci, a Holmes to jest... No to Sherlock. Good deduction. No ale co to wszystko ma wspólnego z wujem Charlie? Ja jeszcze nie wiem, ale jestem pewna, że wuj sprowadził nas tutaj po to, żeby nam przekazać jakąś tajemnicę. I ja na pewno coś znajdę. Sprawdzę, co jest na dole. Wiesz co, ty nie bądź taki Sherlock Holmes. Cholera. Zamknięte. Mi Jack. It won't open. Jesteśmy uwięzione. Raz, dwa, trzy. Dobry wieczór. Ja przyszłam po odbiór portretu. Rachunek uregulowała moja mama. Jedną chwileczkę. Zaraz się zajmę szanowną panią, tylko przeczyszczę soczeweczkę. Właściwie to nie musi się pan mną zajmować. Ten portret wcale nie jest mi potrzebny. Szczerze mówiąc, to przyszłam tu po to, by panu powiedzieć, że nic z tego nie będzie. Z czego nie będzie? Za przeproszeniem. Z portretu? Z loterii, no niech pan nie udaje.
Ja wiem, że mama moja podpisała kontrakt, ale ja za pana pójść nie chcę i nie mogę, bo kocham innego. Kiedy się pojawił w tym indiańskim pióropuszu, o Boże, kiedy zaśpiewał tę indiańską balladę. Indiańską balladę! Moje serce, o tak robiło moje serce. No, kiedy się zjawił, to ja już wiedziałam, że to on, tylko on. Ja wiem, że nic z tego nie będzie, przecie to pański brat, ale błagam pana, niech mnie pan uwolni z tego kontraktu. To ty? Teraz rozumiem, dlaczego mój brat zakochał się w tobie od pierwszego wejrzenia. Od czasu, gdym cię ujrzał raz, wciąż o tobie śnię. Westchnienia me za tobą wraz, o luba śle. Dziś bez ciebie żyć, ach, nie umiem sam. Tylko żyć. Miłości złota nić serca wiąże nam. I od tej chwili serca głos ach, serca głos, co szepce mi, ja kocham cię. Więc w dłonie pójdziemy wraz. Miłości wonny zerwać kwiat, Och, przyjdź, o słodki śnie, ja kocham cię. A przyjdź, o słodki śnie, ja kocham cię. Dziś bez ciebie żyć, ach, nie umiem sam. żyć. Miłości złota nić serca wiąże nam, więc o miłości dusza śnić, o miłości, o luba kocham cię. Na wieki będę Dziury drutuje, garnki lutuje, noże na ostrze, dowcip wyostrze. Panie, to nie jarmark. Tu jest opera. Opera? Nie ma sprawy. Zmęczony król położył się, bo chory był i stary. Królowo, chodź okołysz mnie, królowa woli paź
Tu się rozgrywa loteria na mężów. Zaraz będzie finał. Chwileczkę. A może szanownej pani coś wyostrzyć? Że co? Że nie teraz? Rozumiem. Przyjdę, jak szanowny małżonek będzie w pracy. Loteria na mężów? Nie ma sprawy. Zmykaj pan! Małżeństwa drutuje, narzeczeństwa lotuje, zmysły naostrze, serce wyostrze. W szafach nie ma już nic ciekawego. Rzeczy, które tu odłożyłyśmy, może będzie można sprzedać do opery. Nie wiem. Nothing special in the books. W kufrach też same graty. Jedyna fajna rzecz to ten indiański piu-piuś. Can I have it? Wiecie co? Ja mam tego wszystkiego dosyć, nie wiem. Ja zabieram ten obraz, karawkę i wychodzę. No dobra, tylko ciekawe, jak otworzysz tę klapę. O cholera, kompletnie o tym zapomniałam. A nie, co? Trzeba po prostu zadzwonić po pomoc. Rozładowany. Poczekaj. Sprawdzę mój. Nie ma zasięgu. A twój? A twój ja zostawiła w Chicago. No to klapa. Czy wszystko załatwione? Tak jaśnie, pani. Pieniądze dla Miss Hack przygotowane? Co do grosza. Dobrze. A ta mała Trudwood nie narobi ambarasu? Sara? Z całą pewnością nie. To posłuszna dziewczyna, zresztą jej matka dała słowo. A mój syn Charlie? Przepadł jak kamień w wodę. Wynająłeś detektywa? Oczywiście. Twierdzi, że nie wszystko jeszcze stracone. A to bardzo dobrze. W takim razie możemy zaczynać. Zgodnie z wolą jaśnie pana. Akcja! Rozpoczynamy grande finale naszej loterii matrymoniale. Zwyciężyły 3 panny młode, więc podziwiajmy dziś ich urodę. Spójrzmy z zachwytem na te 3 głowy, wszystkie przybrane w wieniec laurowy. Niestety żadna nasza Bogdanka nie mogła znaleźć kwiatków do wianka. Oto 3 panny, które w loterii wygrały losy najlepszej serii. Teraz na scenę zapraszam franty, które loterii naszej tworzyły fanty. Oto Tim Williams. Choć nieco stary, dziś z Molly Trudwood staje do pary. Darli Helgoland i Trudwood Sara to nasza druga zwycięska para. No i na koniec Helgoland Charlie. Helgoland Charlie. Nie wszyscy jeszcze tutaj dotarli. Chwileczkę, o co tu chodzi? Czy przyszły mąż mój znowu mnie zwodzi? Zwodzi? Nie szkodzi. Najwyższa pora powitać w progach naszych sponsora. Oto loterii naszej fundator. Mr. Helgoland. Losów kreator. Szanowni panowie i szanowne panie, zróbcie przyjemne miny, bo wkrótce się spełni loterii przesłanie, bo wkrótce są zaręczyny.
ogłaszam to teraz, panie i panowie. Dziękuję zacni państwo za miłe mi życzenia. Państwo życzymy ci spełnienia. Są w to wierzę, a panie i panowie. Więc się żenisz już. Oj, zapłaczesz po wolności stracie, jak do klatki skwitany ptak. Ja przywykłem do wolności i do wolnej też miłości. Drogi bracie, strasznym jest twój los. Nie dziw więc, że masz na kwintę nos. Nie dziw więc, że masz na kwintę nos. Osieni maryna to zamakruje, cygański żywot strasznie mu Małżeństwie wcale mnie nie troje, bo mam do kobiet specjalny spryt. Już widzę, zmysły stracił, o mój bracie, wiesz to nerwy są. Ja kocham ją, ona me marzenie mówi mi o tem, płonące serce me, co tęskni w nocy i w dzień. Tyś widzę, mój przeniewierca, Boże, mną życie sprzeczyłaś serca. Nic nie odciągnie cię od me serca, a więc to ja sam. Ja serce mam, więc miłość mam. Zapraszam zatem was na zaręczyny wraz. Wiwat Mr. Helgoland! Wiwat nasz sponsor! Piękna, miła, cna panienko, przychodzimy pod okienko, powiszować ci wygrany, ach, panience ukochany, więc przy dźwiękach mandoliny opiewamy zaręczyny. Niech ten dzień się wiecznie święci, niech zostanie na pamięci. Los ci sprzyja, szczęście mija, niech ci zawsze w życiu sprzyja. Niech jak dzisiaj zawsze w świecie, tak szczęśliwą rękę życie. Winszujemy więc wygranej, anieleczce ukochanej. Życzę szczęścia wszelakiego. Winszujemy więc wygranej, anieleczce ukochanej. Życząc szczerze szczęścia ci. Więc przy dźwiękach mandoliny opiewamy zaręczyny. Niech ten dzień się wiecznie święci, niech zostanie nam w pamięci i zostanie wiecznie w twej pamięci. Jack! Yes, sir. Gdzie jest mój syn Charlie? Sorry, sir, nie wiadomo. Podobno wyjechał w okolice Lwowa. Gdzie to jest? W Galicji. To Hiszpania? No, sir. Ukraina. Zawiadomiłeś policję? No, sir. To bardzo dobrze. Bo i tak by go nie znaleźli, a byłby jeszcze większy skandal. Yes, sir. A czy Sherlock Holmes już przybył? Yes, sir. Co robi? Rozdaje autografy w salonie.
autografy w salonie. A za co ja mu płacę? Gdy mi tylko kto zawadza, trzeba, żeby zaraz prysł, trzeba, żeby zaraz prysł, od tego jest moja władza. I mój szósty śledczy zmysł, czy to będzie ludożerca, co uśmierca spadkobierca, czy poszczerca, ten czy tamten, ów czy inny, choćby twierdził, że niewinny, to postaci nic nie zmienia, wnet go wsadzą do więzienia. Skradziono pieniędzy masę, wnet mnie bankier wzywa tam, wnet mnie bankier wzywa tam, rozbitą oglądam kasę. Co zostało, biorę sam, podstęp to był jako żywą, mam szczęśliwą myśl prawdziwą, moje żniwo. Bankier sprawcą, nie kto inny, choćby twierdził, że niewinny, to postaci nic nie zmienia, wnet go wsadzą do więzienia. Stołowałem się w hotelu, a że lubię dobrze zjeść, a że lubię dobrze zjeść, po miesiącach zatem wielu. Konto miało setek 6, szef odmawia prolongaty, żąda spłaty, choć na raty sam bogaty, a zawzięty, więc dla psoty skarżę go, że daje koty miasające do jedzenia. No i poszedł do więzienia. Młoda żonka się rozwodzi, mąż peruce ma go dość, mąż peruce ma go dość, lecz on ciągle za nią chodzi. Sprawek ma trwa jej na złość, mnie więc skarży się nieboga, że jej trwoga, bo ma wroga wciąż u proga, występując w roli czynnej, skoro mąż tak jawnie winny. Na czas pewien od mnie chce. Zamknąłem go do więzienia. Cicho! Cicho! Ktoś idzie? Kto tam? I'm scared. Nie bój się, nareszcie się stąd wydostaniemy. Tak. A jeżeli to jest jakiś włamywacz, najlepiej schowajmy się i z ukrycia zobaczymy, kto to jest. Sherlock Holmes? Dedukuję, że panie się mnie spodziewały. Co pan tu robi? Elementary. Przyszedłem rozwikłać tajemnicę. W 1908 roku Tobiasz Helgoland, wdowiec i ojciec synów o imionach Charlie and Darlie, urządził we współpracy z Klubem Wesołych Wdowców oraz Klubem Starych Panien loterię na mężów. Oto artykuł z gazety. Dowód numer 1. Umowę loteryjną sporządził prawnik i przyjaciel Helgolanda oraz ojciec jedynaczki Molly, Mr. Trudwood. Oto i ta umowa. Dowód numer 2. Molly Trudwood, that's my grandma. Correct, my dear. Gdy o loterii dowiedziała się Mrs. Trudwood, wdowa po bracie owego prawnika, natychmiast nabyła los, by znaleźć męża dla swojej córki Sary. A oto jej los z loterii, dowód numer 3. Los mojej babci. Good deduction. A oto i kolejne dowody. Mr. Darley, dowód numer 4. Mój dziadek. Formalnie rzecz biorąc, tak. Ale niestety nie biologicznie. Jak to? Co to znaczy? Well, my dear, to znaczy, że nikt nie jest wolny od namiętności. Oto dowód numer 5. Więc babcia Sara
wuj Charlie? Good deduction. Twój prawdziwy dziadek to Charlie, a nie Darley Helgoland, a twój ojciec John Helgoland to jego syn. Simple, ha? Ha! Ale co na to dziadek Darli? A good question. Well, zapewne Charlie nie chciał robić bratu przykrości. Twoja babcia była nie tylko kobietą wielkiej urody, ale także ogromnej dyskrecji, no i poza jedną krótką chwilą słabości była wierną żoną. Więc dziadek Darli nic o tym nie wiedział? Dzięki niewiedzy był człowiekiem szczęśliwym. Ignorance is bliss. W takim razie, dlaczego wuj, to znaczy dziadek Charlie, wyjechał z Ameryki? That's easy. Są twarde dowody, że zanim poznał twoją babcię, miał bliskie stosunki z panną Molly Trudwood. Really, Grandma? Sorry, my dear. By ratować cześć Molly, naruszoną przez Charlie'ego, Helgoland namówił Tima Williamsa, by poślubił tę wesołą dziewczynę i uznał za swojego jej syna o imieniu Bob, który nader szybko przyszedł na świat. Bob Williams, my dad. Excellent deduction. Twój ojciec, Bob Williams, to mój dowód numer 6. Wiem także, że poślubił w Chicago uroczą pannę z Podhala. Podobno zachwycił go jej cudowny głos. Gdyby rannym słonkiem zlecieć mi z kowronkiem. Miała na imię Halka. That's my mom. Dowód numer 7. No dobrze, ale co to wszystko ma wspólnego z moją babcią? Z Miss Huck. Well, to nie kto inny, tylko ona wygrała Charlie'ego na loterii. Istnieją domysły, że zawarł on z tą kobietą potajemną ugodę, podobno za rozwiązanie kontraktu. Twoja babcia zażądała od niego prawdziwie męskiego kupu. Babciu, to prawda? Pardon, mon chéri, c'est la vie. Był taki cudowny. Po zainkasowaniu sporej sumki od Helgolanda, twoja babcia wyemigrowała do Paryża, gdzie panna z dzieckiem nie budziła sensacji. No i tam urodził się mój tata. W Paryżu twój ojciec poznał stypendystkę z Polski o imieniu Zosia. Zosia, no to imię mojej mamy. Exactly. Po ślubie twoi rodzice przenieśli się do Warszawy, gdzie Ted Huck zmienił nazwisko na spolszczone Tadeusz Huck. A więc wuj Charlie jest moim dziadkiem. Of course, my dear. Isn't that sweet? Wszyscy jesteśmy rodziną. Family. Elementary. To świetne motto na finał. Ja piję też za jego zdrowie i za jej. Niech zużywszesz używa swoje.